Ta. Dużo kobiet tu jeździ. Ale kobiety się nigdzie nie zatrzymują. Ja nie wiem czemu. But now it's just another show. You leave on laughing when you go. No to wylądowałem gdzieś w środku Kanady. Do dnia dzisiejszego miałem wszystko zaplanowane. Natomiast od teraz zaczyna się przygoda, czyli nie mam pojęcia, co mnie spotka w następne dni, nie mam planów, nie wiem, gdzie pojadę. Wiem tylko, że idę łapać stopa. Za 5 chyba, tak? Tak, za 5 dni chciałem być w Calgary. To, że Kolumb odkrył Amerykę w 1490... Oj, drugim chyba. Oj, będzie wtopa, coś czuję. To nie znaczy, że wcześniej nie mieszkali tutaj żadni ludzie. Około 10 000 lat temu przez zamarzniętą cieśninę Beringa, czyli z Rosji, przedostali się na kontynent amerykański pierwsi ludzie. Natomiast warunki do życia były tak trudne, że nie zagrzali tutaj za bardzo miejsca. Ludzie zaczęli się osiedlać na terenach północnej Kanady mniej więcej 5000 lat temu. 3500 lat temu przyszło niestety ochłodzenie, więc ludzie byli zmuszeni do przemieszczania się na południe, na cieplejsze rejony. Wtedy wykształciła się kultura Dorsetów i możemy mówić, że to są przodkowie większości plemion indiańskich w Ameryce. Około 1000 lat temu, gdy znowu zrobiło się troszkę cieplej, to wtedy ludy z Alaski, te ludy nazywały się Thule, zaczęły zasiedlać tą północną część. No i gdy przyszło kolejne oziębienie, to nie zachowali się oni tak jak Dorsetowie, czyli nie ruszyli na południe, tylko przystosowali się do tych bardzo ciężkich warunków. I to są właśnie przodkowie dzisiejszych Eskimosów. I tu taka ciekawostka, że to, że Eskimosi nadal żyją na północy, wzbudza olbrzymi podziw, szczególnie wśród europejskich Kanadyjczyków, którzy nie przystosowali się do dnia dzisiejszego do życia w tak trudnych warunkach. W kulturze Eskimosów kluczowe jest przetrwanie. Najważniejszym zadaniem jest zawsze upolowanie foki albo czegokolwiek innego, co można zjeść. Eskimosi żywili się głównie tłuszczem, rybami, które zjadali na surowo, bo wtedy mają najwięcej wartości odżywczych. Gdy zaczynało brakować pożywienia, to przenosili się w inne miejsce na saniach zbudowanych ze skór i zamarzniętych ryb, które, gdyby po drodze im też tego jedzenia zabrakło, to mogli je zjeść. Czyli sobie zjadali swoje sanie, gdy musieli. Na terenach, gdzie nie ma drzew, ciężko jest zbudować jakąkolwiek chatkę, więc Eskimosi budowali iglo. Takie typowe iglo ma zazwyczaj 2 pomieszczenia. Na wprost wejścia jest podwyższenie do spania. Wszędzie leżą upolowane zwierzęta i ogólnie jest dość ciepło. Dzisiaj Eskimosi iglo budują już bardzo rzadko, bo jest już w zasadzie do niczego niepotrzebne. No a jeszcze z takich ciekawostek to z Wikingami po raz pierwszy Eskimosi mieli styczność prawdopodobnie około XII-XIII wieku. W języku Eskimosów nie ma słowa władza, w ogóle koncepcja rządzenia jest im obca. Eskimosi są z natury stoikami. Przez lata Eskimosi wykształcili w sobie zdolność do poświęceń, tolerancję, szacunek dla wspólnego dobra. Zebrania eskimoskie trwają zazwyczaj bardzo długo i dużo jest tam ciszy do namysłu. Trwają one tak długo, aż nie zostanie ustalone jakieś rozwiązanie, które jest najlepsze dla całej społeczności. Kobiety eskimoskie zaczynają rodzić dzieci w wieku, no jak tylko mogą, i rodzą do 40. I też u Eskimosów nie ma pojęcia, nie ma czegoś takiego jak małżeństwo. Nieważne z kim te dzieci się robi i jak się je robi, ważne, żeby dzieci było dużo. No i potem można powiedzieć, że całe społeczeństwo te dzieci wychowuje. Eskimosów odkrył dla świata w 1576 roku Martin Frobisher, który szukał przejścia północno-zachodniego, czyli drogi z Europy do Indii przez Amerykę. Eskimosi początkowo byli bardzo zainteresowani, ciekawi przybyszów. Wtedy Frobisher podstępem złapał jednego z nich i wywiózł jako trofeum do Europy. I od tego czasu Eskimosi stali się nieufni i unikali wszelkiego kontaktu, aż do 1818 roku, kiedy na Morzu Arktycznym pojawiły się statki wielorybników. Wtedy Eskimosów zaczęto zatrudniać do łapania wielorybów, bo byli w tym oczywiście świetni. Eskimosi otrzymali od Europejczyków różnego rodzaju narzędzia i inne wynalazki, jak na przykład masło. Wszystko szło świetnie do momentu, aż nie przyszedł kryzys i tych połowów wielorybów zaczęło być coraz mniej. Co? A, dobra, mogę iść spokojnie. Nie, jakiś dziwny znak był. Co mówię? Wtedy Eskimosi zaczęli masowo tracić pracę i nagle okazało się, że bez narzędzi dostarczanych z Europy nie potrafią już sobie poradzić. W latach 40. XX wieku rząd kanadyjski w końcu zainteresował się ignorowanymi do tej pory Eskimosami
i zaczął organizować im osiedla ze szpitalami i szkołami. Starsi Eskimosi do dziś nie mogą pojąć, jak matematyka czy fizyka może się przydać w życiu. Natomiast sami Eskimosi znaleźli się trochę na rozdrożu, bo polityka rządu zmusiła ich do tego, żeby chodzić do szkoły podstawowej, przez co nie nauczyli się za dzieciaka podstawowych zasad, jak przetrwać w Arktyce, a z kolei edukacja, jaką przyjęli, była zbyt krótka i zbyt słaba, by dostać jakąkolwiek pracę na południu. Jak łatwo się domyślić, Eskimosi nie żyją już w iglo, mieszkają w normalnych domkach, mają bieżącą wodę, telewizję, są już tak trochę może nie zamerykanizowani, skanadyzowani. Kuźwa. I teraz, co ja w całej tej opowieści robiłem źle? Mówiłem Eskimosi. Słowo Eskimos pochodzi od Indian i oznacza zjadaczy surowego mięsa. I tak się jakoś złożyło, że cały świat zaczął go używać. Jest to świetny przykład na ignorancję Kanadyjczyków w stosunku do rdzennej ludności, ponieważ zaledwie 20 lat temu Kanadyjczycy ze zdziwieniem stwierdzili, że Eskimosi sami siebie nazywają Inuitami, a słowo Eskimos uważają za obraźliwe. Więc nie mówmy Eskimosi, mówmy Inuici. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Jednym z założeń podróży do Kanady było, że pojadę do jakiejś wioski inuickiej. Niestety okazało się to bardzo trudne w realizacji i koniec końców musiałem zrezygnować. A żebyście zrozumieli dlaczego, to musimy sobie zrobić małą lekcję geografii. No nic, będziecie musieli wykazać się dość dużą wyobraźnią, ponieważ nie mam zdolności artystycznych i nigdy nie miałem, ale to jest mapa Kanady. I teraz tak, jadąc od prawej, tu są takie malutkie stany, które łatwo pominąć, typu Wyspa Księcia Edwarda, Nowy Brunswick, Nowa Szkocja, Labrador, Nowa Funlandia. Potem mamy tutaj francuskojęzyczny Quebec, tu mamy Ontario z Toronto, które jest gdzieś chyba tutaj, i Niagarą, które jest całkiem na samym dole. Potem mamy już bardzo rolniczą Manitobę, potem mamy Saskatchewan, który jest stanem bardzo rzadko odwiedzanym przez kogokolwiek i często się z niego też śmieszkuje. Hey, what's up, ladies? Oh, you're from around these parts, eh? Yeah, I'm from Saskatchewan. What's up in Canada, eh? You American ladies, you've been out to Saskatchewan, eh? Ale jeden koleś mi powiedział, że Saskatchewan to jest taki stan, do którego przyjeżdżają Kanadyjczycy mieszkać, jak mają już dość wszystkich ludzi. Potem mamy Albertę z Calgary i Edmonton, to już jest taki stan znany z tego, że tam się wydobywa różnego rodzaju surowce. No i mamy Kolumbię Brytyjską, chyba najczęściej odwiedzany przez turystów stan z pięknymi, przepięknymi widokami. Jadąc na północ, tu jest oczywiście Alaska, to jest Stan Zjednoczony, więc tego nie widać. Ale tutaj mamy Yukon, który słynie z tego, że było tam kilka gorączek złota. Terytoria północno-zachodnie, gdzie przyznam szczerze, że chciałem jechać, bo to są już takie rejony bardzo mało zamieszkane. Wydawało mi się, że będą bardzo dzikie i chciałem to zobaczyć, ale jak powiedziałem jednej Kanadyjce, że chcę się tam wybrać, to powiedziała, cytuję, chyba oszalałeś, tam nic nie ma. No i tu całkiem do góry po prawej mamy Nunavut, czyli stan zamieszkany w większości przez Inuitów. W Nunavut Eskimosi mają wiele praw, jako jedyni mogą na przykład polować na wieloryby, mogą na przykład blokować różnego rodzaju inwestycje, typu budowę centrów handlowych itd., itd. Kanada to jest gigantyczny kraj. Powierzchnia Kanady wynosi mniej więcej tyle, ile powierzchnia całej Europy. Przy czym proszę pamiętać, że Europa nie kończy się na Ukrainie, tylko ciągnie się aż do Uralu. Długość granicy ze Stanami Zjednoczonymi jest mniej więcej taka sama jak odległość z Paryża do Chin, czyli to jest w cholerę wielki kraj. Żeby wam to może jeszcze bardziej uzmysłowić, to proszę zwrócić uwagę, że Toronto leży mniej więcej gdzieś tu, Montreal leży gdzieś tu. Jak się spojrzy na całą mapę Kanady, no to jest kuźwa taki malutki kawałeczek. To się wydaje, że to jest blisko, nie? A to jest, proszę państwa, 500 km, czyli tyle, ile ma szerokość Polski. W Kanadzie mieszka niecałe 40 milionów ludzi, czyli tyle samo co w Polsce. Więc można by powiedzieć, że wszystkich Polaków, a co za tym też idzie wszystkich Kanadyjczyków, można by upchnąć mniej więcej na takim fragmencie Kanady. A oni mają dostępne tyle terenu. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ aż 80% wszystkich Kanadyjczyków mieszka mniej więcej na takim pasie. 250 km od granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Tu, na tym pasie, mieszka 80% Kanadyjczyków, 32 miliony, czyli cała reszta Kanady jest zaludniona tylko przez 8 milionów osób. Gęstość zaludnienia jest strasznie mała. I teraz polecam sobie na przykład spojrzeć na Google Maps, jak wygląda Kanada. To mniej więcej od połowy Manitoby
w górę, wydaje się, że tam są tylko rzeki, jeziora i nic poza tym. Jak jechałem, patrzyłem sobie przez okno, to miałem wrażenie, że tam jest po prostu jedno wielkie bagno. Budowanie dróg w takim terenie jest, jak łatwo się domyśleć, niesamowicie kosztowne. No i czy ma w ogóle jakikolwiek sens, żeby budować całą sieć dróg na tak gigantycznym terenie po to tylko, żeby dotrzeć do miejscowości, w których mieszka, nie wiem, kilkanaście, może kilkadziesiąt osób? Budować drogi może jeszcze miałoby sens, ale należy pamiętać o tym, że te drogi trzeba utrzymać. A przez większość roku na większości Kanady leży w cholerę dużo śniegu, więc trzeba by te drogi odśnieżać. To oczywiście rodziłoby olbrzymie koszty, więc budowanie takich dróg nie ma zbyt dużego sensu. Dlatego mniej więcej na gdzieś tak, nie wiem, tu, mniej więcej na takim terenie nie ma dróg w ogóle. No i właśnie Nunavut jest jedynym stanem, gdzie jak patrzyłem na mapę na jakiekolwiek wioski inuickie, do żadnej z nich nie prowadzi żadna droga. Dostać tam się można tylko albo skuterem śnieżnym, albo psim zaprzęgiem, albo kajakiem, ale tylko latem, albo samolotem. Każda z tych opcji jest niesamowicie kosztowna, bo samolot do w ogóle jakiejkolwiek północno-kanadyjskiej miejscowości to już są wydatki takie powyżej 10 000 złotych i niesamowicie czasochłonna. No bo wiadomo, skuterem śnieżnym, kajakiem i tak dalej płynie się lub jedzie się dość długo. Z samolotem niestety też, ponieważ samoloty często latają tylko raz w tygodniu. I właśnie z tego powodu musiałem zrezygnować. Koszty i bardzo nieprzyjazna logistyka. Bardzo trudno jest dostać się do jakiejkolwiek inuickiej miejscowości. Możliwe, że byłoby to łatwiejsze i tańsze od strony Grenlandii, bo na Grenlandię z Europy jesteśmy w stanie się dostać w miarę jako tako i nie za drogo. I możliwe, że od tamtej strony byłoby to łatwiej. Nie wiem, nie sprawdzałem. Natomiast od strony kanadyjskiej Nunavut jest straszliwie niedostępne. I tyle. Chyba chciałem powiedzieć coś jeszcze. Kurde, ale żem w las. Strasznie źle. Wszystko jest tutaj opłotowane. Tam była taka fajna, niby się wydawało, wylotówka z miasta, gdzie można było łapać stopa, ale jest wszędzie, kuźwa, narąbane płotów. I nie mogę się stąd wydostać. Muszę, kurde, wracać tam, skąd przyszłem. Pora się zabierać z Saskatoon. Mam wrażenie, że straciłem tutaj trochę za dużo czasu. Się tak snuję jak smród po gaciach dzisiaj. Moja znajoma podróżowała swego czasu po Kanadzie. Chyba ponad miesiąc tu spędziła. Mówiła, że jest wschodnie wybrzeże, zachodnie wybrzeże. Oba warto odwiedzić. A po środku nic nie ma. No i trochę tak jest faktycznie, ponieważ po środku są tylko prerie, wielkie farmy, pola i tyle. Ale tam na przykład jest krowa. Powiem wam, że stopa nie łapie się tak najgorzej. Się zatrzymują ludzie raz na jakiś czas. Niestety im dalej jedę na zachód, tym jest coraz drożej. To nie tylko w sklepach, ale już na przykład ceny hosteli naprawdę zaczynają mnie dobijać. Dzisiaj za najtańsze zapłaciłem $83. 300 zł. Boże święty, jak mnie to boli. Więc idea, żeby wynająć sobie samochód jest coraz bardziej realna, bo ten budżet wyjazdowy mi się niebezpiecznie szybko kurczy. A byłem dzisiaj tak blisko, żeby mieć spanie z Afriko, bo na stopa wziął mnie taki miły starszy pan, który stwierdził, że tak dobrze mu się ze mną gada, że weźmie mnie do siebie i będę mógł sobie spać za darmo u niego dzisiaj. Ale niestety starszy pan miał żonę, która jak mnie zobaczyła, to było: o Boże, podróżnik, Jezus po całym świecie jeździ, na pewno ma COVID. No i się skończyło. Natomiast ja lubię sobie pojeździć stopem, bo można sobie pogadać z ludźmi i posłuchać, na co narzekają. Więc Kanadyjczycy narzekają na przykład na 16-letnie dziewczynki, które jeżdżą samochodami, bo w Kanadzie prawo jazdy można mieć już od 16 roku życia i wbrew pozorom jest to uzasadnione. Jest tutaj po prostu tak fatalna komunikacja miejska między miastami, że jak ktoś nie mieszka w mieście, to żeby dostać się na przykład do szkoły, musi jeździć samochodem. O, a tutaj możecie Państwo zobaczyć, jak ładnie jest przystrojony dom już na Halloween. Ogólnie ludzie tutaj głupieją, jeśli chodzi o Halloween. Wszystkie domy już są poprzystrajane, już są jeszcze 3 tygodnie, nie, jeszcze 2 tygodnie zostały. Kanadyjczycy narzekają też na to, że jest bardzo drogo. Jeden koleś wręcz próbował mnie przekonać, że jest tak zła sytuacja w Kanadzie, że dużo ludzi głoduje, bo nie stać ich na to, żeby opłacić normalne rachunki i jeszcze sobie kupić coś do jedzenia. Nie wiem, czy w to wierzyć. Natomiast zdecydowanie wyczułem, że Kanadyjczycy bardzo narzekają na sytuację i na to, że żyje się im tutaj wbrew pozorom ciężko. Natomiast zdecydowanie najwięcej narzekań było na służbę zdrowia, która w Kanadzie jest chyba jeszcze gorsza niż w Polsce. Nawet wzięła mnie na stopa taka Niemka, która pracowała jako pielęgniarka w Niemczech i przyniosła się do Kanady i tutaj też przez chwilę pracowała jako pielęgniarka, ale okazało się, że pielęgniarki w Kanadzie zarabiają dużo mniej niż w Niemczech,
więc się zaczęła zajmować czymś innym. Nawet chyba jest teraz kierowcą autobusu, czy coś takiego? Coś takiego mi mówiła. No, w każdym razie ona porównywała mi opiekę medyczną w Stanach i w Niemczech, to mówiła, że to jest po prostu gigantyczna przepaść. W Kanadzie ogólnie służba zdrowia jest darmowa, ale żeby mieć cokolwiek zrobione, czeka się latami. Najczęściej jak kogoś biorą już na operację, to wtedy, kiedy jego stan jest już tak zły, że po prostu za chwilę może paść. No i podobno bardzo... Siema. I podobno bardzo dużo ludzi w Kanadzie, jak ich po prostu stać na to, no to jeździ do Stanów, płacą tam dziesiątki tysięcy dolarów, żeby się wyleczyć, bo w Kanadzie albo się nie doczekają, albo w ogóle jeżeli już tą operację będą mieli, to najczęściej jest ona zrobiona tak źle, że i tak potrzebują pomocy gdzieś indziej. No, w ogóle ta Niemka mi coś mówiła, że jej mąż miał, chyba nogę złamaną miał i go podobno tak źle poskładali, że pojechali do Niemiec i tam w Niemczech sobie zrobili jeszcze raz operację, żeby po prostu koleś w ogóle był w stanie chodzić. Jest bardzo ciepło dzisiaj. W ogóle mi mówili, że to jest taka anomalia trochę pogodowa, bo normalnie o tej porze roku tutaj w Saskatchwanie mają już tak temperaturę koło zera, a zimą podobno potrafi spać do minus 30, minus 40. Jeden koleś mówił, że w zeszłym roku mieli jakąś straszną zimę, że może nie było dużo śniegu, ale był silny wiatr, który ten śnieg po prostu wywiewał, ale temperatura była, spadła do nawet minus 50. A, jeszcze jedna taka ciekawostka, spójrzcie tam. Tam jest taki specjalny sklep, gdzie można kupić alkohol. Bo, co było dla mnie bardzo zaskakujące, miałem ochotę na piwo i łaziłem po wielu sklepach i okazuje się, że normalnie w sklepie w Kanadzie nie można kupić piwa. Trzeba iść do takiego specjalnego sklepu, gdzie sprzedają. Ciekawa to jest polityka, zważywszy na to, że marihuana jest tutaj dozwolona, ale zauważyłem, że Kanadyjczycy z kulturką podchodzą do tematów jakby ćpania. I tutaj nie jara się w dzień, tutaj dopiero wieczorem, ale wieczorem to na każdej ulicy czuć zapach palonego ziela. Macie ładny, proszę Państwa, widok na całe Calgary. Tam jest tor Stampede, tam odbywają się rodeo i wyścigi konne, ale niestety nie teraz, bo już się sezon skończył. Natomiast tutaj jest ten stadion hokejowy i tu swoje mecze rozgrywa Calgary Flames. Bardzo ładny widok na miasto i tak się szczerze zastanawiam, ile kosztują domy, które są postawione tutaj. Pewnie nie mało. Czy wiecie, skąd się wzięła nazwa Kanada? Powinniście tego nie wiedzieć, bo nikt tego nie wie. Natomiast pewne jest, że początkowo słowem Kanada określano tylko i wyłącznie region Quebecu, a około XVII wieku zaczęto tak nazywać całą kolonię. Prawdopodobnie słowo to pochodzi od Irokezów i oznacza zbiorowisko chat. I również prawdopodobnie tak nazywała się indyjska osada, na miejscu której powstało miasto Quebec. Zdecydowanie najbardziej popularnym sportem w Kanadzie jest hokej. Potem w kolejności są futbol kanadyjski i baseball. Bardzo popularny jest również lacrosse. To jest akurat sport zapożyczony od Indian. Piłką nożną natomiast nikt się tu nie interesuje i zbliżające się mistrzostwa świata mało kogo obchodzą. Z innych takich kanadyjskich dziwactw bardzo popularny jest również curling i to jest sport wymyślony prawdopodobnie przez Szkotów stacjonujących w Kanadzie, którzy początkowo grali kulami armatnimi po zamarzniętych rzekach i jeziorach. Tutaj mamy z kolei stadion hokejowy, tu mecze swoje rozgrywa regionalna, znaczy tutejsza drużyna Calgary Flames. Dzisiaj grają przeciwko Buffalo Sabres. No i zobaczymy, jak grają. No z tym hokejem to mi trochę nie wyszło. Od razu na wyjściu mi zabrali plecak ze wszystkimi kamerami. Koleś powiedział, cytuję: panie, tu są wielomilionowe kontrakty, nie możesz sobie pan nagrywać filmików. Jedyne co mogę wnieść to telefon, więc wybaczcie, najbliższe kilkadziesiąt sekund było nagrywane po prostu telefonem. Zdecydowanie najpopularniejszym sportem w Kanadzie jest hokej. Uprawia go ponad 600 tysięcy osób w około 20 tysiącach drużyn. W prawie każdej gminie jest lodowisko, tak jak u nas Orliki.
Hokej wywodzi się z kilku gier wykorzystujących kije i piłki i narodził się w połowie XIX wieku. W 1875 roku pewien student tak naprawdę dopiero wymyślił zasady i zastąpił piłkę krążkiem, by łatwiej grało się na lodzie. Nowy sport bardzo szybko zyskiwał popularność. W 1917 roku utworzono NHL, National Hockey League, do której z czasem zaczęły dołączać drużyny ze Stanów Zjednoczonych. Obecnie w NHL grają 32 drużyny, z czego tylko 7 jest z Kanady. W 1893 roku generalny gubernator Stanley wręczył puchar najlepszej drużynie w mistrzostwach o puchar swojego imienia. I do dziś puchar ten jest wręczany najlepszej drużynie NHL, a oryginał można zobaczyć w Toronto w Hockey Hall of Fame. Bilety na mecz NHL można dostać stosunkowo łatwo, nawet w dniu meczu. Najtańsze kosztują około 140 zł, ale takie z sensowniejszym widokiem to jest wydatek około 300-400 zł za mecz. Zdecydowanie mecz hokejowy jest wielkim wydarzeniem w każdym mieście. Trybuny są wypełnione po brzegi, ale ja odniosłem wrażenie, że Kanadyjczycy są nie tyle zainteresowani samym meczem, co po prostu byciem tam, piciem piwa i jedzeniem hot dogów. Ta moja obserwacja wynika z tego, że kibicom ewidentnie nie spieszyło się, żeby zająć swoje miejsca. Potrafili się oni spóźniać nawet i połowę tercji, bo ważniejsze było stanie w kolejce, żeby coś kupić. Dlatego trybuny na początku każdej tercji wyglądały stosunkowo biednie, dość pustawo, a wypełniały się z czasem. Ale jak tylko zaczynała się przerwa, to od razu tłum ludzi biegł z powrotem po to, żeby zakupić sobie piwo lub coś do jedzenia. Nie podobało mi się też zachowanie kibiców pod koniec meczu, bo zamiast poczekać, aż mecz faktycznie się skończy i podziękować swojej drużynie za włożony wysiłek, kibice zaczęli opuszczać trybuny już tak w połowie ostatniej tercji. Mi mecz podobał się bardzo i mimo wszystko polecam pójść na mecz NHL, natomiast odniosłem wrażenie, że jest to nie tyle rywalizacja sportowa, co po prostu show, pokaz, a hokeiści są tak naprawdę po prostu aktorami. Muszę też wspomnieć o jeszcze jednej bardzo irytującej rzeczy. Wiadomo, Kanada to Ameryka, więc ilość różnego rodzaju reklam w trakcie meczu była po prostu przytłaczająca. Każda wolna chwila była wykorzystana na to, żeby coś zareklamować. Ale i tak, jak wspomniałem wcześniej, bardzo mi się podobało i mimo wszystko mecz NHL polecam. By the dawn's early